świecie roślin drzewiastych dwupienność, czyli występowanie kwiatów żeńskich i męskich na różnych osobnikach, należy do rzadkości. Dwupienność uniemożliwia samozapylenie. Okazuje się, iż różnice pomiędzy osobnikami drzew różnych płci nie ograniczają się jedynie do występowania kwiatów żeńskich, męskich na różnych osobnikach. Naukowcy z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk od wielu lat prowadzą badania, których celem jest poznanie biologicznych skutków dwupienności u roślin drzewiastych. W ostatnich kilku latach nasi pracownicy uzyskali wiele interesujących wyników badań odpowiadających na ważne pytania. Czy osobniki żeńskie, które inwestują więcej zasobów w reprodukcję niż osobniki męskie, są wrażliwsze na stres? Czy pomiędzy osobnikami żeńskimi a męskimi istnieją różnice w dynamice ich wzrostu? Czy istnieją różnice między płciami w inwestowaniu w związki obronne? Czy różnice między płciami są widoczne dopiero po wejściu przez nie w fazę kwitnienia i obradzania nasion, czy już na etapie młodocianym? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzielą autorzy publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Gatunki dwupienne skazane są na związki na odległość, gdyż dwupienność to system płciowy, w którym kwiaty męskie i kwiaty żeńskie występują na różnych osobnikach, czyli mamy do czynienia z osobnikami męskimi i żeńskimi. Mimo tego, że u zwierząt rozdzielnopłciowość jest powszechna, to w świecie roślin występuje stosunkowo rzadko. Jedynie 6% roślin lądowych to gatunki dwupienne. Jednak rośliny okryto i nagozalążkowe różnią się bardzo pod tym względem. Aż około 65% roślin nagozalążkowych to gatunki dwupienne. Dla roślin nagozalążkowych dwupienność stanowi więc bardzo istotną kwestię. Przykładem gatunku dwupiennego jest cis, o którym dzisiaj będziemy mówić. Cisy to zimozielone, niskie drzewa lub krzewy, są wiatropylne, a ich nasiona przenoszone są przez zwierzęta. Cis pospolity jest gatunkiem naturalnie występującym niemal w całej Europie, w zachodniej Azji i północnej Afryce. Drewno cisowe ze względu na swoją giętkość i trwałość niegdyś służyło do tworzenia kusz i łuków. Cis był z tego względu bardzo intensywnie wycinany, a jego drewno miało w średniowieczu duże znaczenie handlowe. Obecnie cis jest rzadko spotykany w naturalnym środowisku, poza obszarami rezerwatów mu dedykowanych. Często jednak możemy go spotkać w ogrodach i w parkach. Jest drzewem długowiecznym i, uwaga, trującym. Odróżnianie osobników obu płci jest dość łatwe, choć zależy to też od pory roku. Najłatwiej jest rozpoznać płeć późnym latem, gdy na dolnych stronach pędów dostrzec można osnówki u osobników żeńskich. U osobników męskich widoczne są już pąki zawierające mikrostrobile, które u nagonasiennych pełnią rolę kwiatów. Wczesną wiosną, podczas kwitnienia, również łatwo rozpoznać męskie osobniki. Wyraźnie widoczne są wtedy uwalniające ziarna pyłku mikrostrobile, czyli kwiaty męskie. A nawet przy lekkim podmuchu wiatru czy dotknięciu gałązki uwalniają się chmury ziaren pyłku. Makrostrobile, czyli kwiaty żeńskie, są bardzo niepozorne i przypominają pąki wegetatywne. Ale podczas kwitnienia gołym okiem można dostrzec na ich szczycie kroplę płynu, która służy do wyłapywania ziaren pyłku. Badania naukowe związane z dwupiennością mają szczególne znaczenie, ponieważ gatunki dwupienne są bardziej zagrożone w porównaniu do innych systemów płciowych. Stąd poznanie mechanizmów występujących u osobników męskich i żeńskich oraz wiedza o konsekwencjach dwupienności w przypadku poszczególnych gatunków może przyczynić się do ich skuteczniejszej ochrony. Problemy gatunków dwupiennych mogą być powiązane z tym, że osobniki żeńskie ponoszą wyższe koszty reprodukcji, ze względu na to, że w odróżnieniu od osobników męskich produkują nie tylko kwiaty, ale również nasiona i struktury im towarzyszące. Osobniki żeńskie są zatem bardziej obciążone kosztami powstania nowego pokolenia.
Większe koszty reprodukcji mogą przekładać się na większą wrażliwość, a nawet większą śmiertelność osobników żeńskich, szczególnie w warunkach stresowych, mniej sprzyjających. A czy rośliny wykazują drugorzędowy dymorfizm płciowy, który tak często jest widoczny w świecie zwierząt? Drugorzędowy dymorfizm płciowy to różnice między płciami, które nie dotyczą struktur płciowych, czyli w przypadku roślin nie dotyczą kwiatów, owoców czy szyszek. U roślin jest dość trudno dostrzegalny, a na jego powstanie mogą wpływać właśnie różnice między płciami w kosztach reprodukcji. Dymorfizm płciowy może przejawiać się w cechach wzrostowych, co jest szczególnie widoczne w przypadku roślin drzewiastych. Drzewa od momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej najczęściej do końca życia jednocześnie rosną i rozmnażają się. Muszą zatem dzielić zasoby między wzrost, obronność i rozmnażanie. W tej kwestii drzewa są wyjątkowymi organizmami, ponieważ większość organizmów, w tym zwierzęta, przestają rosnąć krótko po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Jeśli zatem osobniki żeńskie obciążone są większymi kosztami reprodukcji, mogą osiągać gorsze parametry wzrostowe. Wolniejszy wzrost osobników żeńskich cisa obserwowany jest po wejściu w okres reprodukcji. Różnice we wzroście są zatem konsekwencją kosztów związanych z rozmnażaniem. Różnice między płciami wynikające z konsekwencji różnych kosztów reprodukcji mogą się również odnosić do zawartości pierwiastków w tkankach. Na te różnice mogą mieć również wpływ pory roku i fazy fenologiczne. Stwierdziliśmy, że osobniki żeńskie cisa mają niższą zawartość azotu w igłach. Co więcej, obserwując poziom azotu w okresie całego sezonu wegetacyjnego, można dostrzec, że największe różnice między płciami występują w tym okresie sezonu, kiedy osobniki żeńskie ponoszą nakłady jednocześnie na wzrost i na produkcję nasion i osnówek. Wynika stąd, że zasoby, w tym azot, są przekierowywane na tworzenie struktur generatywnych. Zatem różnice te, podobnie jak w przypadku cech wzrostowych, możemy interpretować jako konsekwencje związane z większym obciążeniem kosztami reprodukcji osobników żeńskich. Jednakże poza konsekwencjami obciążeń reprodukcją, drugorzędowy dymorfizm płciowy może również być związany z mechanizmami, jakie wykształciły poszczególne płcie w odpowiedzi na wyzwania związane z reprodukcją. Jednym z przykładów jest większa powierzchnia igieł osobników żeńskich cisa, którą wykazaliśmy w naszych badaniach. Oczywiście różnice te są widoczne dopiero na poziomie populacji i nie stanowią cechy, po której możemy identyfikować płcie. Osobniki żeńskie cisa wykształciły również inne przystosowanie, mianowicie strategię lepszej obronności niż osobniki męskie. Skoro bowiem osobniki żeńskie wolniej rosną, to obrona jest w ich przypadku bardzo ważna. W badaniach prowadzonych na dojrzałych osobnikach cisa wykazano, że zawartość związków fenolowych, czyli związków obronnych, w igłach cisa jest większa właśnie u osobników żeńskich. Cecha ta jest kolejnym przejawem drugorzędowego dymorfizmu płciowego. Ale kiedy pojawia się dymorfizm płciowy? Czy jest widoczny tylko u osobników dojrzałych? To pytanie, na które ciągle trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że niemożliwe jest rozpoznanie płci u osobników młodocianych cisa. Przeprowadzono jednak badania na wegetatywnie rozmnożonych roślinach o znanej płci, które nie prowadziły w okresie badań intensywnej reprodukcji. Z badań tych wynika, że młodociane rośliny wykazują pewne różnice między płciami już w okresie przed intensywnym rozmnażaniem. Potwierdziliśmy w naszych badaniach większą powierzchnię igieł osobników żeńskich już w stadium młodocianym. Przystosowanie to wydaje się mieć więc charakter ewolucyjny, niezależny od intensywności bieżącego rozmnażania i powstaje już we wczesnych fazach rozwoju roślin. Strategia większej obronności, czyli większy poziom związków fenolowych osobników żeńskich, również została potwierdzona u osobników młodocianych. Zatem obronność jest również cechą, w przypadku której strategie płciowe kształtowane są wcześniej, przed okresem intensywnej produkcji struktur generatywnych.
Ale nie wszystkie różnice, jakie stwierdzono u dojrzałych cisów, są widoczne u roślin młodocianych. Cechy, które wydają się być konsekwencjami nakładów na reprodukcję, nie powinny być widoczne u roślin młodych. Zatem różnice w zawartości azotu w igłach, które występowały u osobników dojrzałych, szczególnie w okresie od kwietnia do sierpnia, kiedy żeńskie osobniki wytwarzały nasiona i jednocześnie rosły, u osobników młodocianych nie wystąpiły. A co ze wzrostem? Tu również różnice pojawiają się dopiero po wejściu w okres dojrzałości i obradzania. Jednakże nasze badania wykazały jeszcze jedną istotną kwestię, mianowicie różną odpowiedź płci na sprzyjające warunki glebowe. Okazało się, że na sprzyjającym, bogatym w składniki pokarmowe podłożu to młodociane osobniki żeńskie osiągają lepsze parametry wzrostu niż męskie. Posiadają zatem zdolność lepszego wykorzystywania zasobów, co w okresie życia, gdy nie ponoszą nakładów na rozmnażanie, przekłada się na osiąganą większą masę roślin. Różnice płciowe u roślin są zatem skomplikowanym, ale bardzo interesującym zagadnieniem, które wymaga jeszcze wielu badań. Mogą kształtować się odmiennie w zależności od warunków środowiska, ale także w zależności od czasu i to zarówno w okresie życia i rozwoju roślin, jak i nawet w różnych porach roku. To oczywiście tylko wybrane wyniki prac napisanych przez naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania wszystkich omówionych publikacji.